Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na tydzień makijaży nową paletką od Singe Beauty. Niedawno dotarła do mnie paleta The Huldra. Paleta, która jest inspirowana trochę naturą, a trochę nordyckim folklorem i postacią, którą właśnie jest Huldra. W środku mamy 20 cieni i taką przepiękną kolorystykę, troszeczkę brudną, troszkę bagienną, czyli zgniłe takie brudne zielenie, brązy i zgaszone takie lekko śliwkowe fiolety. Myślę, że paletka absolutnie idealna dla ciepłych typów kolorystycznych, w szczególności dla jesieni, ale też dla wszystkich dziewczyn, które kochają klimaty właśnie lekko grunge'owych makijaży, takich właśnie brudnych kolorów, ale brudnych. Goblin Core to jest coś, co zdecydowanie tutaj rządzi w tej palecie, więc zrobimy sobie tydzień makijaży tą paletką, 6 propozycji. Dzisiaj sobie zaszalałam delikatnie również z kolorem ust, ale te usta również są stworzone cieniami z tej paletki. Tutaj możecie sobie zobaczyć przebitkę swatchy i kolorów, jak prezentują się na skórze. Uważam, że kompozycja jest świetna, uważam, że te kolory świetnie do siebie pasują. Ja wiem, że takie brudne zielenie i brudne fiolety wyglądają ze sobą absolutnie genialnie, więc ja już wiem, że to będzie dobry tydzień makijaży. Mamy też bardzo wdzięczne błyski od takich delikatnych, jasnych, bardziej neutralnych i codziennych, po troszeczkę bardziej, powiedziałabym, awangardowe i jakieś duochromowe. Nie mogę się doczekać tego tygodnia. Wiecie, że ja kocham takie kolorki, więc moje serduszko jest po prostu kupione. Chociaż wiem, że już się pewnie pojawiają jakieś komentarze, że jak Singe Beauty to muszą być zielenie. No słuchajcie, jest tyle palet na rynku, jest tyle firm, że co Wam te zielenie przeszkadzają w tym Singe Beauty? Mi nie przeszkadzają, bo ogólnie bardzo lubię zielenie, ale to wiecie, jak komuś nie pasuje, to wystarczy, że nie kupi. A jak ktoś lubi, to może sobie kupić. Także słuchajcie, nie przedłużając, lecimy z tematem. Zapraszam Was na tydzień makijażu. Cała idea dzisiejszego makijażu bazuje na tym, że chciałabym zrobić sobie zielone usta. I wokół tego właśnie chciałabym obracać się, jeżeli chodzi o makijaż oka. I wcale nie oznacza to, że musi to być delikatny makijaż, jak już zdążyliście zobaczyć na wstępie tego filmu. Więc dzisiaj jeden z moich ulubionych formatów makijażowych, czyli jeden kącik zielony i jeden kącik fioletowy. Ale na początku odrobina przyjemności. Nikt to się nie znudzi. I zacznę sobie cieniem Rotten, gdzie on jest tutaj. Taki przepiękny, bardzo, bardzo brudny i zgaszony fiolet. I w ogóle wzięłam zły pędzelek. Czemu ja wzięłam taki pędzelek? Wklepuję sobie w zewnętrzny kącik, żeby intensywnie go zbudować. I zaraz będę sobie troszkę bardziej rozcierać te kolory. Ten fiolet jest bardzo fajny, bo taki trochę nieoczywisty, bo on jest taki mocno poszarzały, brudny. Wiecie, że ja uwielbiam brudki. To jest takie po prostu idealne bagienko. I taki fiolet, jakby świetny odcień, bo da się nim też zbudować taki bardzo użytkowy make-up, taki wiecie, wyjściowy po prostu, jak nie chcemy za dużo koloru w makijażu, ale chcemy, żeby jednak troszeczkę przełamać, na przykład brąz rozetrzeć takim czymś. Coś pięknego. Wrzucam sobie też od razu ten kolor na dolną powiekę. Jeszcze nie wiem, jak będę chciała dokładnie tą dolną powiekę zbudować, więc na razie tylko sobie tutaj zewnętrzny kącik rozklepuję i wezmę sobie mniejszy pędzelek, żeby zrobić to jeszcze bardziej precyzyjnie. Tutaj przy samej linii rzęs, żeby było intensywnie i to samo tutaj sobie zrobię jeszcze na górnej powiece, żeby no właśnie było wszystko bardziej dopracowane. Duży pędzelek jest spoko, ale też nie zawsze da nam tą precyzję, którą chcemy i potrzebujemy. Lekko sobie ten pędzelek wycieram w czystą szmateczkę i rozcieram sobie tutaj jeszcze dokładniej, żeby mieć ładną chmurkę i ładny gradient koloru. Ej, ale jak on w ogóle intensywny wyszedł. No nie wiem, nie wydaje się aż taki ciemny w palecie, ale fajnie się zbudował, super. I można taką piękną mgiełeczkę tutaj zrobić i taką intensywność też da się zbudować ekstra. To teraz wewnętrzny kącik i myślałam o odcieniu Guardian, czyli ten. No, te kolory ze sobą. Jak tylko zobaczyłam tą paletę, to od razu wiedziałam, że to jest po prostu idealne bagienko. Te zielenie z tymi fioletami, po prostu coś pięknego. Oh yes, hicior. Normalnie hicior. No i oczywiście, że sobie zrobię też wewnętrzny kącik ciemny i dolną powiekę tutaj też. Dołożę sobie jeszcze trochę odcienia Entrance, czyli takiego, wiecie, jasnego beżu, żeby doczyścić sobie okolice pod brwią. To sprawi, że po prostu to blendowanie tutaj będzie bardziej czyste i wiecie, stworzy się po prostu trochę większy kontrast
i poziom estetyki makijażu będzie większy, więc nie trzeba, ale można dołożyć sobie troszkę beżu. Ja lubię dokładać ten beż, żeby sobie tak tutaj ładnie jeszcze doblendować, tak do takiej ostatecznej chmurki. I myślę, aby na środek powieki nałożyć sobie jakiś błysk i wybrałam sobie puldrę. O, w ogóle wy widzicie go jako taki brązowy, ale śmiesznie. Faktycznie. On jest w ogóle zielony. Ja go widzę jako zielony, jak patrzę tak. I to jest taki właśnie żuczko duochromek. Z tej perspektywy jest zielony. I tu robi się brązowy, taki miedziany. No, to będzie fajny kolorek tutaj na środek. No ideolo. Te błyski z Singe Beauty, znaczy to jest moja druga paleta, więc tak naprawdę nie mogę powiedzieć za każdą, ale one są zawsze takie fajne, takie lekkie, pod palcem. Tutaj na dolną powiekę też sobie trochę dokładam, ale to jest fajny kolor. Jakoś nie zajarzyłam, że to jest taki fajny kolor. I dzisiaj jeszcze woła mnie zrobienie sobie delikatnych kresek, więc wezmę sobie liner. Myślę, że można by było spokojnie sobie też użyć cienia, ale dzisiaj użyję sobie linera. I zastanawiałam się, czy użyć czarnego czy fioletowego i użyłam takiej śliwki ciemnej i myślę, że spoko to wygląda fajnie. I tuszuję rzęsy czarną maskarą. Okej, Hudra represent, Goblin Core represent. Po prostu czuję się, jakbym dosłownie była tą Huldrą dzisiaj, nie? Jakby to jest makijaż, który jest po prostu odzwierciedleniem klimatu tej palety. No po prostu jeszcze te zielone usta. Po prostu coś pięknego. Zrobiłam je sama z bardzo jasnej szminki. Macie wszystko wypisane na dole w opisie w razie czego. Odrobinę błyszczyka i tych dwóch cieni, czyli właśnie tego, którego używałam na powieki i trochę ciemniejszego, żeby subtelnie przyciemnić, ale stwierdziłam, że użycie innej palety sprawi, że będą inne tony i tak dalej, a tutaj wszystko mi pasuje, do tego brązowa konturówka i jest po prostu hiciorna, ale samo oko, no wiadomo, ja lubię takie klimaty, no wyszło po prostu znakomicie. Dzisiaj planuję coś nieco bardziej graficznego, więc przygotowałam sobie kilka małych pędzelków, jedną maluteńką kuleczkę, taki pędzelek spłaszczony i taki drobny, skośny do tworzenia bardziej graficznych rzeczy. Zacznę sobie chyba na początku od takiego delikatnego naszkicowania sobie kształtów, które chcę stworzyć, więc wybiorę sobie jasny brąz, może tutaj Soul Snatcher, żeby wyrysować sobie dane kształty i potem będzie mi łatwiej, wiecie, pracować nad nimi. Chciałabym zaznaczyć sobie wewnętrzny kącik na taki ostrzejszy i tutaj robię sobie linię, ale już mi się nie podoba. Okej, jeszcze raz. O, dobra. Przeciągam tutaj bliżej nosa. Tu zrobimy sobie jeszcze taką odnogę. I tutaj jakby kontynuację tej kreski. Trochę za bardzo wygięta, czekajcie. Dlatego fajnie jest sobie naszkicować najpierw cieniem jaśniutkim. I tu myślę, że będzie szło coś na kształt kreski, więc tak mniej więcej mogę sobie już też wyrysować. Ok, jak już wiem, jak mniej więcej będzie to wyglądać, to wracam sobie do Soul Snatchera, ale biorę sobie kulkowy pędzelek. I tutaj sobie zaznaczam to wszystko, tak rozmywam, rozcieram. I na tym będę chciała namalować ciemniejszą linię. Potrzebuję troszkę większego, może jeszcze większego, kulkowego pędzelka i będę sobie chciała mniej więcej zaznaczyć takie większe obszary i tutaj będzie to zewnętrzny kącik, jako taki ciemniejszy, trochę wewnętrzny też. To jest ten moment, gdzie rządzi zasada trust the process, bo na razie to nie wygląda, ale w mojej głowie będzie wyglądać, także wiecie. Chwila, moment. Może lekko sobie też dolną powiekę pokryję. Cały czas używam Soul Snatcher, czyli taki przejściowy brąz. Mam mniej więcej wycieniowane oko, więc przechodzę sobie do cienia Root, czyli takiego bardzo ciemnego brązu. I nim poprawiam sobie te linie, które chciałabym, żeby były ciemne i ostre, czyli te takie pierwsze, które rysowaliśmy. Znakomicie się maluje kreski tymi cieniami. Powiem Wam, że to jest tak banalnie proste. Po prostu i już, nie? Coś pięknego. I to na sucho, słuchajcie. Na sucho. Pięknie się wszystko przykleja. Bez najmniejszego problemu. Ale ta kreska tutaj mi się nie podoba. Chyba jakoś inaczej bym chciała to sobie ułożyć.
Już tak mnie rozpraszała mnie. Tu, to może tutaj, tak żeby... O, to może tak. Cyk. Jest, od razu lepiej. I gdzie sobie wzmocnię linię faktycznie na mokro. Napsikałam sobie do herbaty. Teraz dodamy sobie trochę kolorku i będzie to Secret. Nie wiem, czy nie będę sobie mieszała z beżem, czyli Entrance, ale docelowo mam zamiar używać Secret, więc biorę sobie ten mały kulkowy pędzelek i w niektóre przestrzenie po prostu próbuję ten kolorek tutaj wcisnąć. Może wezmę sobie jeszcze mniejszy pędzelek, o ten. Możemy nałożyć ten kolor tutaj też pod brewkę. Paluszkiem nałożę też ten kolor na środek powieki. I teraz, jak już mam tak mniej więcej rozmieszczone kolory, to widzę, gdzie potrzebuję na przykład jeszcze więcej kontrastu, gdzie rozjaśnić, gdzie przyciemnić, więc wracam sobie po prostu do tych kolorków, których używałam w tym makijażu i gdzieniegdzie sobie dokładam, odejmuję, rozjaśniam, przyciemniam, tak żeby ten gradient miał jak najwięcej sensu. No i tak sobie, wiecie, buduję, dokładam. Tutaj sobie dołożyłam jeszcze tej zieleni na dolną powiekę tak, i stworzyło mi się takie delikatne tutaj odcięcie, że jest, wiecie, ten brąz i mam tutaj załamanie powieki lekko podkreślone. Ale właśnie tak teraz sobie jeszcze przed, jak miałam wyłączoną kamerę, to tak sobie tutaj roztarłam tą kreskę i nie wiem właśnie, czy nie chciałabym zrobić jej sobie takiej roztartej, bo tak już... nie wiem, jakoś tak tłumacz, nie wiem, nie umiem tego opisać, ale mam wrażenie, że z roztartą kreską będzie lepiej, więc tutaj próbuję sobie pędzelkiem to wszystko rozmiękczyć. Mogę sobie w sumie troszkę cieni dołożyć. Pomieszałam sobie Soul Snatcher i Root. I tak dla przełamania koloru wezmę sobie cień Shapeshifter, bardzo intensywny fiolet i nałożę go tak troszeczkę na środek linii wodnej. Taki mały akcencik, słuchajcie, a robi robotę. Myślę, że możemy wytuszować rzęsy i wykańczam make-up. Alright, tak się prezentuje skończony makijaż. Dołożyłam sobie jeszcze delikatne połóweczki rzęs, tak żeby jeszcze wyciągnąć bardziej to oko, no bo tutaj dążę do takiego właśnie trochę kociego kształtu, więc te połóweczki troszkę mi pomogły. No i co, neutralny taki kolorek na policzkach i na ustach. No i wydaje mi się, że wyszło to całkiem przyjemnie. Mam tutaj jeszcze odrobinkę piegów, tak żeby właśnie zachować taki ciepły, jesienny troszeczkę klimat tego makijażu. Więc jeżeli lubicie graficzne looki, no to już mogę Wam powiedzieć, że śmiało tą paletą się da, bo jest bardzo fajnie napigmentowana i te maty są kremowe, dzięki czemu fajnie się nimi pracuje właśnie przy takich precyzyjnych liniach. Dzisiaj chcę się zająć moim ulubionym cieniem z tej palety, czyli Warden. To się wydaje taki brązik, ale on dla mnie ma to jest taka zieleń z brązem. Bardzo mi się podoba i chciałabym, żeby ona zagrała główne skrzypce w dzisiejszym makijażu i połączymy ten kolor z takimi szarawymi ustami. Make-up będzie bardzo prosty, bo chcę, żeby ten kolor grał pierwsze skrzypce i żeby to połączenie kolorystyczne oczu i ust było tutaj głównym akcentem. Także sięgam po cień Warden i nakładam na całą powiekę. Powiem Wam, że zawsze muszę sobie wynaleźć jakiś swój ulubiony cień w palecie, który mnie jakoś najbardziej zaintryguje, zainteresuje swoją nieoczywistością, może tym, że właśnie jest to jakiś rzadko spotykany odcień albo w ogóle niespotykany i dla mnie właśnie ten jest taki trochę nieoczywisty. Chociaż on się, no mówię, to jest taki prawie brąz, ale jest w nim bardzo dużo zieleni i to mi się w nim mega podoba. Dolna powieka i wewnętrzny kącik, także całe oko objechane kolorem wszędzie dookoła i dopracowuję sobie tutaj rozcieranie, blendowanie i wezmę sobie jeszcze troszkę tego beżu, czyli Entrance na inny pędzelek, taki duży, puszysty i trochę sobie tutaj zabezpieczę okolice pod brwią i pomogę sobie w rozcieraniu. Ok, so far so good. Wezmę sobie jeszcze odrobinę Soul Snatcher, czyli tego jasnego brązu powiedzmy, żeby tak jeszcze delikatnie zrobić przejście i ładniej rozetrzeć te kolory. Przy ciemnych kolorach czasem ciężko stworzyć ładny gradient bez koloru przejściowego, no bo właśnie mocno roztarty, ciemny kolor bez żadnej takiej przejściowej bazy potrafi wyglądać trochę brudno, tak nieestetycznie, więc odrobina tego Soul Snatchera tutaj raczej mi nie zaburzy kolorystyki, a sprawi, że będzie wszystko bardziej ujednolicone. I chciałabym dołożyć sobie jakiś błysk. Wydaje mi się, że pójdę w jakąś zieleń, bo na przykład Tree Trunk
jest troszkę za ciemny, w sensie on mi przyciemni make-up, a tego już bym nie chciała. Wydaje mi się, że pójdę sobie w Seducting, taką zieleń i nakładam na środek powieki. O, tu w ogóle coś nie roztarłam. Brawo ja. Fajnie te kolorki pasują do siebie. Na środek powieki i też na dolną powiekę. Taki swipe. Zobaczcie, od razu ten make-up stał się jaśniejszy. Więc czasami jak boicie się, że makijaż wyszedł za mocny, za ciemny, za ciemnego matu użyłyście, to wystarczy nałożyć na wierzch błysk i już jest po prostu wszystko pięknie wykonturowane i zrównoważone, zbalansowane. Mega fajne. Fajnie te kolorki do siebie pasują. Zielono, ale nie za zielono. Podobuje mnie się i chcę to wykończyć brązową kreską i brązową maskarą. Także biorę sobie Flowmaster Pen. Myślę, że spokojnie też można by było sobie użyć cienia. Więc jak nie macie eyelinera, to śmiało skorzystajcie sobie po prostu z cienia z paletki. Może zaznaczę sobie też wewnętrzny kącik. Także biorę się za to wytuszowanie rzęs brązową maskarą i będę chciała sobie tak te rzęsy posklejać w takie, wiecie, grudki, kępki. Okej, i here it is. Tak się prezentuje skończony make-up i ja uważam, że z tymi prawie że szarymi ustami wygląda to po prostu genialnie. Jest taki fajny jednocześnie balans i kontrast. No i te bardzo przygaszone odcienie sprawiają, że makijaż jest prosty, ani nie jakiś super trudny, ani super ciemny, a daje taki lekko grunge'owy vibe, który ja uwielbiam. Dlatego lubię zgaszone kolory, bo one mi zawsze dają taki troszeczkę grungy, wiecie, grungy klimat. No i to jest banalnie proste i banalnie wspaniałe. Dziś będzie dosyć kolorowo i może wyglądam trochę dziwnie, bo mam korektor nałożony tylko tutaj, a reszta twarzy jest niepokryta niczym, ale chciałam przygotować po prostu się dobrze do tego makijażu. I zacznę sobie od lekkiego przypudrowania całej powieki tym beżowym cieniem Entrance. Chcę, żeby całość ładnie, bez problemu mi się blendowała, więc to będzie, wiecie, takie przygotowanie. I zacznę sobie od Shapeshiftera, czyli tego ciemnego fioletu. Piękny jest ten fiolet, taki śliwkowy, taki intensywny. I będę go pakować tutaj w zewnętrzny kącik. I jak widzicie, używam troszeczkę takiego większego pędzelka, bo chcę, wiecie, żeby delikatnie od razu krawędzie były rozdymione, żeby nie zrobiła mi się tutaj żadna plama. I to samo już delikatnie sobie przeciągam na dolną powiekę. Takim bardzo delikatnym ruchem staram się jeszcze rozblendować tutaj te zewnętrzne krawędzie, nie dokładając już produktu. Czyszczę sobie ten pędzelek i teraz sięgam po odcień Bad Luck, czyli taki bardzo wypłowiały odcień różu. Powiedziałabym, że to taka róża herbaciana troszeczkę i nim sobie tutaj dalej pracuję nad zewnętrzną krawędzią cieniowania. Zobaczcie tutaj. Wklepuję sobie i przeciągam delikatnie w powiekę ruchomą. Tutaj sobie wezmę trochę mniejszy pędzelek, w zasadzie w załamanie powieki, nie w powiekę ruchomą. Czyli tutaj sobie wjeżdżam już w załamanie powieki i ciągnę dalej. Pędzelkiem po beżu jeszcze raz tutaj sobie wszystko blenduję. Teraz tutaj tak mniej więcej bardziej po środku dokładam sobie Soul Snatcher, czyli ten brązik. I jeszcze raz sobie zaznaczam tutaj środek załamania. No tak, środek załamania powieki. Właściwie trochę wyżej niż załamanie, ale wiecie o co chodzi. I znowu zmieniam pędzelek na mniejszy, żeby dobudować ten kolor, ale już nie aż tak taki rozproszony sposób. Schodzę sobie teraz na dolną powiekę, też tym brązowym odcieniem Soul Snatcher. I jadę tutaj po całości, aż do wewnętrznego kącika. I blenduję sobie tą dolną powiekę herbacianą różą, czyli odcieniem Bad Luck. Bardzo mi się podoba ten odcień Bad Luck. Powiedziałabym, że to jest drugi mój ulubiony odcień w palecie. No dobra, w sumie trzeci. Właśnie ten Warden. Bardzo mi się podoba. Bad Luck jest super, ale ten też jest super. Rotten. Oczywiście wiadomo, że ja wszystkie zielenie to ja kocham, tak? Ale to jest takie, wiecie, że to jest oczywiste, że ja je kocham, nie? A te są takie nieoczywiste właśnie. Podobają mnie się. I a propos zieleni, to właśnie sięgam sobie teraz po odcień Secret i nakładam go w wewnętrzny kącik. I tutaj łączę sobie
z brązem, tutaj na przejściu. Dzisiaj dużo odcieni właśnie, żeby było takie ciekawe blendowanie, żeby to było takie nieoczywiste, że to jest no niby fioletowo-zielony look, ale tutaj jest też i troszkę czegoś cieplejszego, i troszkę zgaszonego, i troszkę brązu, i troszkę różu. I jest takie właśnie coś takiego fajnego. Tym, co mi zostało na pędzelku po tej zieleni, jeszcze delikatnie przeciągam sobie tutaj, żeby dołożyć taką nutkę zieleni, ale bardzo nieoczywistą nutkę. Żeby to w sensie nie musi być tego koloru bardzo dużo, żeby on jakiś mega widoczny. Raczej tak troszeczkę. I wracam sobie do róży herbacianej. Jeszcze raz przeblendowuję wszystko. Dołożę sobie jeszcze odrobinę Guardian w wewnętrzny kącik, żeby też delikatnie przyciemnić jeszcze i stworzyć gradient. Albo nawet wezmę sobie Forest Spirit. Jeszcze troszkę ciemniejszy. I na tą pozostałą część powieki nałożymy sobie po prostu beżowy cień na razie. Już tak mnie ciągnie, żeby tutaj właśnie też był jakiś kolor, żeby to nie było aż taki kontrast duży, ale właśnie nie wiem jeszcze. Chyba sobie nałożę pazura tutaj dziś włożyłam. Nałożę sobie na ten beż odcień Secret, czyli właśnie ten jasny zielony. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. I na to chyba sobie nałożę odcień Wish, czyli ten taki najjaśniejszy, delikatnie zielony. Właśnie tutaj, gdzie nakładałam sobie no ten jasny zielony, matowy. O, wow. I myślę, że mamy to. Także biorę się za wytuszowanie rzęs. A, słuchajcie, bo ja się zapomniałam, bo właśnie nie zapisałam sobie jednej rzeczy i sobie przypomniałam, że tutaj nie miałam przyciemniać sobie zielenią, tylko właśnie fioletem. Że to miała być taka zielona baza, żeby tutaj coś wychodziło spod spodu zielonego, ale żeby, no to nie było taka, wiecie, kopia tego pierwszego makijażu, że jest wewnętrzny kącik zielony, a zewnętrzny fioletowy. Także wracam sobie do odcienia Shapeshifter i przyciemniam sobie ten wewnętrzny kącik właśnie tym fioletem. I tutaj sobie takim małym kulkowym pędzelkiem dokładam i buduję taki mostek, żeby tutaj sobie to połączyć. No i teraz to ma sens, że tu miała być zieleń. Tak nie rozumiałam w ogóle, wiecie, o co mi chodziło, że miałam jakąś tam zapisaną koncepcję, a coś mi nie grało. Także już wiem, że tutaj miałam, nie zapisałam sobie właśnie, czym wewnętrzny kącik mam przyciemnić. I teraz już pamiętam pomysł, koncepcję. Trochę rozcieram ten Shapeshifter Soul Snatcherem, czyli tym jasnym brązem. Trochę dolna powieka też tym Shapeshifterem. Dokładam sobie tutaj w kącik i też tutaj wzdłuż linii rzęs mogę sobie troszkę dołożyć. Dopracowuję to i nie teraz, to już jest koniec. I tak się prezentuje skończony make-up. Wyszedł chyba jeszcze lepiej niż się spodziewałam. Powiem szczerze, bo wydawało mi się, że to będzie takie basicowe, może troszeczkę dokładniej poblendowane i bardziej skomplikowane, ale jednak basicowe, ale powiem Wam, że wykończony make-up z tymi ustami nudziakowymi wygląda fantastycznie. No właśnie, postawiłam na usta nude, żeby nie odciągały uwagi od oka, które jest takie naprawdę, wiecie, intensywne, ale ten nude, ta konturówka tutaj ma taki lekko fioletowawy ton, więc przepięknie łączy się z kolorem na oczach. Nałożyłam sobie na linię wodną fioletową kredkę, bo jednak czegoś mi brakowało, nie był taki wykończony ten makijaż, a teraz moim zdaniem jest petardziątko i już więcej absolutnie tutaj nie potrzeba. I lecimy z kolejnym makijażem, pochwalę się od razu. Fresh cut. Trochę nie wiem, jak zacząć ten make-up, bo będzie miał taką obrysowaną tutaj, wiecie, kreskę, ale też będzie miał kolory na powiece, więc tak może zacznę sobie po prostu od naszkicowania sobie tej kreski i użyję sobie do tego ciemnego, zielonego Charcoal Clean. Zaczynam sobie od dzióbka i jadę sobie dalej z obrysowywaniem całego oka i właśnie będzie ta kreska tak jakby dookoła. Tutaj sobie odpuszczam tą część, żeby oko miało bardziej wyciągnięty efekt, więc od razu przechodzę sobie tutaj do dzióbka. W ten sposób. Coś tego typu, nie? Ok, to teraz pójdziemy chyba z tym cieniem Forest Spirit, taki średni zielony i będę sobie nim zaznaczać zewnętrzny kącik, tak żeby też komplementował tą moją kreskę, czyli będę wydłużać sobie to cieniowanie w zewnętrznym kąciku. Wiecie, coś tego typu, no nie? Żeby tutaj też wychodziło razem sobie z tą kreską. Tutaj sobie przyciemniam wszystko ładnie. Troszeczkę beżu,
pod samą brew. Biorę sobie jeszcze raz czysty pędzelek do przeblendowania. Nie wiem, czy chcę dolną powiekę tutaj mocno rozcierać. Aż muszę tak zobaczyć odrobinkę, czy iść w tym kierunku, czy nie. Może tak troszeczkę, tutaj zewnętrzny kącik. Teraz chciałabym tutaj dołożyć sobie jakiś błysk i pomyślałam sobie o tym Begil, coś takiego. To jest taki trochę neutralny, delikatnie różowy odcień i pakujemy go na resztę powieki. Bardzo ładnie te kolorki ze sobą, zobaczcie. Piękne połączenie. I chyba dołożę sobie ten kolor też tutaj, pod tą moją kreseczką, by zrobić delikatnie rozjaśniony efekt. Ale chyba tutaj na łączenie dorzucę sobie jeszcze odcień Temptation, czyli taki ciemniejszy, błyszczący zielony, żeby tutaj na łączeniu zieleni i różu błyszczącego Czuję, że mam ochotę pójść w taki bardziej neutralny kierunek tego makijażu. To znaczy chcę, żeby była zieleń, ale żeby nie kontrastować, nie dodawać nie wiadomo czego. Dlatego chcę sobie jeszcze delikatnie rozetrzeć tutaj załamanie powieki odcieniem Soul Snatcher połączonym z Entrance, czyli z beżem. Chodzi o to, żeby po prostu tutaj coś takiego neutralnego było na przejście, żeby ten kolor był taki właśnie zgaszony, taki bardzo jakby użytkowy. Więc tutaj troszkę sobie to zneutralizujemy. I wracam do tego błysku, jeszcze troszkę mocniej sobie tutaj nakładam. Linia wodna zaburza mi zen, więc nakładam sobie brązową kredkę i na to chyba sobie troszeczkę tego cienia po prostu dołożę zielonego. I na to Charcoal Clean. Poprawię sobie jeszcze raz te wszystkie zielone kreski, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj jest mi potrzebne. No i myślę, że tyle. Chciałabym wytuszować sobie rzęsy, może przykleić jakieś sztuczne i wykończam make-up. I tak się prezentuje skończony makijaż. Wydaje mi się, że wyszedł taki bardzo glam, ale z nutą koloru. Ale wydaje mi się, że dla osób, które lubią kolor, to będzie taki totalnie neutralny makijaż, a dla osób, które trochę się koloru boją, będzie to dobry start w kolorowe makijaże, bo on jest taki, wiecie, subtelnie kolorowy. Mamy tutaj, wiecie, odrobinkę różu i na ustach, i na policzkach, i troszeczkę jest ta zieleń taka, wiecie, bardziej zgaszona, neutralna, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna opcja jako taki kolorowy, ale bezpieczniejszy make-up. No i w ogóle sam kształt, to wszystko to wygląda po prostu przepięknie. I użyłam rzęs również od Singe Beauty Whimsy Goth, czyli model, który najbardziej mi się spodobał z tych wszystkich nowych. Tutaj mam taką jakby paczkę wszystkich trzech, to właśnie ten Whimsy Goth mam dzisiaj na oczach. Odcięłam sobie tylko jeden klaster, no i gotowe. Zamysł jest taki, że idziemy w fiolety i dokładamy do tego błyszczące kamyczki. Zacznę od beżowego cienia, żeby lekko sobie zabezpieczyć okolice pod brwią, aczkolwiek będziemy dosyć obszernie ten fiolet rozprowadzać, ale chodzi o to, żeby łatwiej się tutaj nam wszystko rozblendowało. Nakładam go też tutaj trochę przy nosie. I lecimy sobie z cieniem Shapeshifter. I zaczynam odbudowanie tego koloru na powiece ruchomej. Przenoszę coraz wyżej. I cieniuję raczej tak na okrągło, niż wyciągam mocno na zewnątrz oko. Dokładam też kolor na dolną powiekę. Wiem, że to póki co wygląda trochę przerażająco, ale trust the process. Czystym pędzelkiem poprawiam sobie krawędzie. Okej. Teraz fioletowa kredka na linię wodną. Teraz bierzemy sobie cień Temptress, który jest po prostu piękny i znakomity. Biorę sobie pędzelek i nakładam go na mokro. Dużo go nabrałam, nie wiem, czy mi się nie sypnie. I nakładam tak mniej więcej na przestrzeń powieki ruchomej. I tak leciutko przeblendowuję. I to samo robię na dolnej powiece, czyli znowu nakładam, spryskuję. Koreczek chciał mi uciec. I nakładam na dół. I lekko rozpruszam dookoła. I teraz zabieram się za przyklejanie kryształków. Chciałam, żeby były fioletowe, ale nie mam fioletowych, więc użyję sobie, tutaj mam takie różne różowe i chcę, żeby one były, wiecie, tak dookoła i się rozchodziły na zewnątrz. Wybaczcie, nie byłam w stanie tego zrobić przed kamerą, bo za dużo roboty. Także
Powyklejałam sobie całe oko kamyczkami i teraz tuszuję rzęsy i wykańczam make-up. I gotowe. Oczywiście takiego make-upu nie będziemy robić sobie do pracy. Znaczy, chyba że chce się Wam co najmniej pół godziny wcześniej wstać, żeby doklejać te wszystkie kamyczki, ale myślę, że na jakąś specjalną okazję, jakiś event, jakąś imprezę, to wygląda to po prostu znakomicie. Jest mega nowocześnie, awangardowo, edytorialowo. I like it, podoba mi się. Także myślę, słuchajcie, że jesteśmy gotowi do tego, żeby podsumować sobie pracę paletką Huldra. Myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, jak powiem, że ta kompozycja jest totalnie w moim klimacie. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju bagienkę, takie właśnie brudne, ziemiste kolory i te kolory przepięknie ze sobą wyglądają. Fajnie, że mamy coś neutralnego, coś właśnie bardziej w jakimś kolorze i jest masa możliwości stworzenia różnych make-upów tą paletą, bo możemy właśnie pójść w fiolety, możemy pójść w zielenie, możemy pójść w totalne brązy i jest tych opcji naprawdę bardzo, bardzo dużo. Świetnie mi się pracowało matami. One są naprawdę mega przyjemne, takie wiecie, dosyć takie gładziutkie pod paluszkiem, fajnie się rozcierają, fajnie się budują, ale błyski też są doskonałe, bo one są takie właśnie też bardzo leciutkie, więc fajnie się nakładają zarówno palcem, jak i pędzelkiem i nie ma takiego, wiecie, efektu, że one są takie chunky, takie ciężkie i że się mocno osypują, albo ciężko się nimi pracuje, albo że są właśnie takie ciężkie na powiece i tłuste. One są właśnie takie fajne, lekkie i dobrze się nabierają różnymi narzędziami, więc praca nimi to jest czysta przyjemność. Fajnie, że mamy tutaj też taki jeden, wiecie, multichrom, mamy fajny duochrom, da się zrobić naprawdę coś totalnie bezpiecznego i coś bardziej odjechanego tymi właśnie kolorami, także dla mnie super. Jeszcze powiem Wam, że tak jak nie jestem jakąś wielką fanką takich grafik, takich wiecie, bajkowych i w ogóle przedstawiających jakieś postaci, tak to się tutaj błyszczy i nagle takie wiecie, jakieś gwiazdeczki i takie rzeczy, no fajnie to wygląda. Fajnie jest ten tutaj odcień taki rose goldowy, miedziany troszkę. Super, dla mnie bomba. Jakbym miała wybrać z Singe Beauty jedną paletę, żeby sobie kupić, to myślę, że to by była właśnie ta, bo to jest totalnie moja bajka. Dla mnie plusem jest to, że mamy tych cieni troszeczkę więcej, bo zobaczcie, to jest stara paletka, nie aż taka stara, ale starsza Succulent Dew i mamy tutaj, widzimy, troszeczkę mniejszy format, tu mamy odrobinkę więcej cieni, jeden rządek więcej, więc jest więcej po prostu możliwości. Zapewne ciekawi Was, jak ona się ma na przykład do paletki Undergrowth od Cosmic Brushes, no bo to też są takie ziemiste kolory, no to widzimy, że tutaj ta paleta jest bardziej monokolorystyczna, że są zielenie w różnych tonach, są brązy, ewentualnie jakaś taka lekka rudość. Tutaj natomiast mamy zielenie, mamy brązy i mamy fiolety. Także jeżeli jest to Wasza kolorystyka, szukacie tego typu cieni, to ja mogę gorąco zarekomendować tą paletę, bo naprawdę fantastycznie się nią pracowało i miałam bardzo przyjemnie spędzony czas. Dajcie mi znać koniecznie, co Wy myślicie o tej premierze, czy właśnie lubicie takie odcienie, to są Wasze klimaty, czy nie Wasze klimaty, a może nie Wasze klimaty, ale mimo wszystko paleta Wam się podoba. No i dajcie znać oczywiście, który z makijaży podobał się Wam najbardziej, który chętnie spróbujecie albo zainspirujecie się. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli lubicie tydzień makijaży, to będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie jakieś wsparcie. Także poproszę o kciuki do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!